więc jesteśmy na północy Islandii, w Akureyri i przez najbliższe 10 dni chcemy zrobić trawers Islandii i mam nadzieję, że za mniej więcej 2 tygodnie znajdziemy się po drugiej stronie. Mamy ciężkie plecaki, mamy jedzenie na 2 tygodnie, pontony, sprzęt na lodowiec, więc na razie nie jest lekko. No i zaczynamy z grubej rury, idziemy w góry. Nie idziemy na przykład. No. Safran, życzę Ci powodzenia. Maciek, powodzenia. Nie robimy tego dla przyjemności, ale Nie, to nie są wakacje. to jest wakacje. No dobra. Dobra, droga. Idziemy. Na północ. Nie, na południe. A może tam? Tak. Na ramiona, nie plecy. Akcja, że idziemy właściwie nad rzeką i widzimy, że tu są takie dziwne formacje, że po prostu ta rzeka jest przykryta taką grubą warstwą śniegu, który w niektórych miejscach się zawala i tam można wpaść do tej rzeki, więc tak staramy się iść tam w taki sposób, żeby nie iść nad tą rzeką. Tak jak właśnie Safran idzie. No Safran dzisiaj był zajebisty pierwszy dzień. Naprawdę był hardcore, kurczę. Miałem już takie momenty, że myślałem, że Paweł puszczę z zmęczenia. Ale zrobiliśmy tylko niecałe 20 km. No, a z Safranem mieliśmy plan robić codziennie 50, no ale dzisiaj Nie, no nie dało się. no nie dało się po prostu. Ile szliśmy? Zaczęliśmy o 11. 11 do 9. No, jest 21, teraz chyba już jest 22. Mamy rozstawiony obóz. Prawie 12 godzin. Jest cieplutko, jest sucho, kolacja się robi, właśnie whiskacza, papierosy. Życie jest piękne i no, widok jest naprawdę monumentalny. Jutro zrobimy 50 km. No, jutro zrobimy 80. Musimy Żeby nadrobić. nadrobić. No, były emocje. Jakoś tak w jednym miejscu się bałem naprawdę, że będą lawiny. Było bardzo ostre podejście i ten śnieg taki ciężki. No i te takie syfono, nie wiem jak to się nazywa, takie, że jest gruba warstwa śniegu podmyta przez rzekę. No i my niby tym szedliśmy i baliśmy się, że tam się zawali pod nami i że wpadniemy. Więc tam musieliśmy uważać i iść tak bardziej Właśnie nawet po mieliśmy zboku, dzisiaj po zboczu. separację jedną, No, w jednym miejscu właśnie też było to przed wodospadem, był taki kawał śniegu i zrobiliśmy sobie asekurację, wyblinki, prusiki, pełna profeska. A to tylko Islandia. No. Czerwiec. I to był pierwszy dzień, bo ja byłem pewny, że to jest taka trasa, gdzie będzie pełno turystów, bo jesteśmy co? 15 km od drugiego największego miasta w Islandii. To jest... A widzieliśmy tylko ślady sprzed kilku dni. No.
A jest naprawdę kosmos. Reakcja. Robiliśmy tutaj trawers. Jest taki 100-metrowy zwis śniegu nad rzeką. Zasypał drogę. Jest mega stromy. Nie wiem czemu Safran poszedł bez czekana. No i trawersujemy to. I wywalił się i zjechał. Na szczęście zjechał już w miejscu, gdzie się kończyła rzeka. A tak to przez pierwsze 50 metrów była po prostu ostra ściana do takiej hardkorowej rzeki. Fuck. O, krzyknął mi, że jest ok. Ja spieprzyłem z tego śniegu, bo to generalnie wszystko może równo do tej rzeki teraz, więc kurczę. Próbował zatrzymać się tym kijkiem, ale nie dał rady. Safran, opowiadaj, co za numer odstawiłeś. Powiedz jeszcze tak, kiedy ten kask włożyłeś? Przed chwilą. Dobra, a co było wcześniej? Chcieliśmy sobie przejść przez tą górę. Znaczy drogę. No i tak sobie szedłem. Z kijkami, bez kasku. I nagle zacząłem padać. Kijek został mi na tyle. Drugi mnie jakoś uratował, ale... Znaczy kijek się nie uratował, no spadłeś na sam dół. Ale przynajmniej mi spowolnił. No spałaś. No i jak daleko było od rzeki? No tak 3 metry. Także z zasad bezpieczeństwa, no tylko to, że miałeś plecak rozpięty, to byś się nie utopił, no 1 plus. A ja w ogóle nie widziałem jak lecisz, bo ja zakładałem ten kask, czekan i tak patrzę, a ty już jesteś w połowie góry i tak się na mnie patrzysz, ale pełen spokój na twarzy. Fuck. Nie no, po prostu w idealnym miejscu spadłem. Już chwilę wcześniej tam też nie było żadnych kamoli, bo tam chwilę wcześniej też taki jest ząb, taki wiesz, jest taka wyskocznia, byś spadł z 3 metry, nie? Na plery albo coś jeszcze do rzeki. Mario, tutaj twój uczeń. Patrz jakie piękne stanowisko zbudowaliśmy z Safranem i był piękny trawers i akcja ratownicza kijka. Jest wyblinka, wszystko jest. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No znowu
Droga jest zasypana przez przez śnieg i zaraz potem jest rzeka. Musimy zrobić taki trawers nad tym. Canyoning. Safran idzie. Musieliśmy cały ten kawałek przetrawersować. I były mega emocje, bo kilka razy się zabezpieczaliśmy rzutkami, bo co chwilę były takie jęzory śniegu nad całym wodospadem, a pod tym jezorem śniegu rzeka. Także zabezpieczaliśmy się rzutkami. W jednym miejscu już olaliśmy to, akurat Safran się tam pośliznął. Także była taka adrenalina, że zaraz jak Safran zejdzie, to go wycałuję chyba. Safran, jakie straty dzisiejszy twój zjazd? Ta rączka ładna. Ponad to nie za dużo. I na nodze coś? No to boli. Nie będę ukrywał. A ile nam kilosów zostało do słynnych ciepłych źródeł? Coraz mniej. Coraz Coraz mniej. Ciągle dużo. Mieliśmy tam być przecież w niedzielę wieczorem, nie? no. Jest wtorek. Mieliśmy chyba dojść, dzisiaj. zastanawialiśmy się, 1 albo 2 dni. Tak. Przyjdziemy trzeci. I jeszcze nie możemy dojść. No ale jutro już chyba powinien być ten dzień. Trzymam kciuki. Okazało, że nam coś jest na przykład na wejściu i musimy zawracać. Była masakra. Właśnie dotarliśmy z Safranem do Laugafell i to jest jakieś tak absurdalne miejsce, bo na środku księżyca jest po prostu raj, jest tutaj ten gorące źródła, domek, piękny domek, zielony, jest bosko, naprawdę. To jest po prostu tak nierealne miejsce, że nie wiem, jak tam się człowiek przytuli do tych kamieni. To jest, Jeszcze zamknę jest oczy. gorąco, naprawdę. Kocham Islandię. No więc na razie pierwsza część naszej podróży za nami. Przedostaliśmy się przez góry i dotarliśmy do tego Łaskowyżu? Czy jakoś tak. Mózg mi zamarzł i że nie wiem jak się mówi poprawnie. I dotarliśmy do Laugafell, tutaj w raj, bo pośrodku niczego. Tam mieliśmy kąpiel w ciepłych źródłach. Spaliśmy sobie w tym pięknym domku. Wszystko wysuszyliśmy. No a teraz ruszamy w tamtym kierunku. W kierunku lodowca Hofjordskul i tam dotrzemy do źródeł rzeki Bjorsa. No i tam zaczniemy naszą przygodę wodną.
Na razie. No właśnie dotarliśmy do Bjorsy. Jest to największa rzeka w Islandii. Na razie wygląda niepozornie. Dopiero konkretna woda będzie po tym, jak minie ten lodowiec Hofjoskul. Ale wygląda na to, że już chyba damy radę tutaj zwodować nasze łódki. Zobaczymy. W miejscach, gdzie się rozlewa tak gdzieś szerzej, to wygląda, że jest trochę za płytko. Ale spróbujemy. Może będzie trzeba robić dużo przenosek, ale nowa przygoda się zaczyna. Ciężko u Ciebie emocje wywołać, nie wiadomo za bardzo, o co chodzi Islandczykom, bo tak, pobudowali tutaj jakieś dziesiątki tam, czy tam zapór, i po lewej mamy całą zalaną Islandię, a po prawej Bjorsa, która jest pusta. I do tego jeszcze raz dziennie deszcz wali. Ale rzeczy sobie za bardzo wody nie ma. Tak to wygląda.
oceniasz ten dzisiejszy dzień? Czy był przerobany, czy bardzo przerobany, czy na maksa przerobany? Trudno mi powiedzieć, czy może być jeszcze bardziej przerąbany. Niewątpliwie był przerąbany. A wiesz co, właśnie tak sobie myślałem, czy jutrzejszy dzień może być bardziej przerąbany od dzisiejszego, co myślałem na przykład, gdybyśmy się zbudzili i wszystko byłoby ośnieżone. I padałby deszcz jeszcze. I śnieg. I śnieg. I byłyby burze. Także jest możliwe, że jest gorzej, ale jakiś Nie tam... dużo już brakuje. No, Cały dzień padało i wiało. Może nie w twarz, to jest takie małe pocieszenie, bo bardziej wiało w bok. widzę, że umiesz dostrzec pozytywy w tym wszystkim. I Ale bardzo pierdyliard rzek. Także wszystko konkretnie było mokre. No i zrobiliśmy z 25 km. 25 chyba. Także niezły wynik, jak na to, że wystartowaliśmy o 12 i skończyliśmy już o 17 chyba. Może 18. No ale już po prostu... Ale już nie pada. Przestał padać właśnie. No, po prostu nie opalało nam się dalej iść, bo dalej drogą byśmy musieli okrążyć jakąś górę. Zajęłoby nam to z godziny albo więcej, a jutro to pakraftami przez to jezioro zetniemy w 20 minut. W słońcu. W słońcu tak już ustaliliśmy. Będziemy się smażyć jutro. Safran, przygotuj ten krem do opalania. A były takie dni, był taki jeden dzień, że potrzebowaliśmy kremu do opalania. Niezła akcja. Znowu Islandczycy coś wykombinowali. Bo tak, mieliśmy elektrownię i chcieliśmy obejść tą tamę, zaporę. I ta biorsa się rozwidlała na dwie rzeki. Niby ta dolna była ciekawsza, bo tutaj miał być wodospad i tak dalej. Chcieliśmy tutaj zaraz znowu płynąć dalej, ale zamknęli rzekę w ogóle. Niesamowity widok. Tu gdzie normalnie powinny być wodospady jest sucho, a tam gdzie normalnie płynie rzeka jest takie wielkie pole błota po prostu. Także mam nadzieję, że gdzieś ta woda jest, że z drugiej strony wszystko puścili. Musimy obejść całą, musimy dojść do tej drugiej odnogi znowu. Jakieś 7 km. No ale najgorsze, że zabrali wodospad. No i zostało nam 18 km do Atlantyku.